Cześć, witajcie kochani. Nadszedł czas zbiorów. Myślę, że mój bób jest już całkowicie gotowy do zbioru. Nie wydaje mi się, żeby było go aż tak dużo w tym roku, tak jak w zeszłych latach miałam, ale w zeszłych latach sadziłam bób zimową porą, tak przełom listopada, grudnia. W Anglii nie jest tak, słuchajcie, zimno, żeby nie móc sadzić sobie różnych rzeczy także podczas okresu zimowego, a w tym roku niestety nie zdążyłam, znaczy w zeszłym roku nie zdążyłam, a w tym roku sadziłam na wiosnę, także zauważyłam, że plony są znacznie słabsze niż miałam je w zeszłych latach. Pomyślałam sobie, że już go zetnę, na to miejsce będę wysadzała inne rośliny, o których opowiem w dalszej części tego odcinka. Zapraszam do oglądania. Zrywam, słuchajcie, każdy bób już. Potrzebuję miejsce w tej części ogrodu, dlatego postanowiłam zebrać wszystko, co tu aktualnie urosło. Wzięłam sobie sekator, ale myślę, że chyba jednak będę obrywała ręcznie. Żeby dostać się do dalszej części bobu, sobie będę go po prostu obcinała tuż przy ziemi i wyciągała gałązki. Pierwszy koszyk zebrany, idę odłożyć do kuchni i zaraz przyjdę ścinać następne. A więc bób mamy zebrany. Wszystkie gałązki bobu przycięłam tuż przy ziemi. Słuchajcie, bo na pewno większość z Was wie, ale ci, co nie wiedzą, może się dowiedzą. Korzenie bobu zbierają azot, kumulują azot w tych korzeniach. Jeżeli zobaczycie na korzeniach azotu takie białe jakby granulki, to nie jest żadna choroba, to są właśnie to są takie właśnie miejsca, w których bób zawiązuje azot. Także nie będę ich wykopywała, słuchajcie, tych korzeni, tylko będę je trzymała w ziemi, żeby ten azot podczas rozkładu tej rośliny, podczas rozkładu tych korzonków mógł się uwalniać i dokarmiać moje inne rośliny. Tutaj pozostałość koszyka. Tu przede mną mam te wszystkie gałązki bobu i ja je za chwileczkę sobie drobno pokroję, słuchajcie, żeby wrzucić na mój mały kompostownik. A tutaj przyniosłam taką rapierkę. Kiedyś taką rapierką wykopywało się u nas ziemniaki. Powiedzcie mi, czy też tak macie. No i pamiętam, że jeden ze moich znajomych się śmiał, bo do tej rapierki dołączony jest taki prostokątny trzonek.
Tą rapierkę kupiłam kiedyś na Facebooku, na markecie na Facebooku i ona tak była przymocowana. Ktoś tutaj się postarał też ładnie wyrobić okrągłą część, żeby przymocować do tej rapierki i powiem wam, że nawet się całkiem dobrze trzyma. Także trzyma w ręku oczywiście. Także ja sobie teraz to przerapieruję, oczyszczę i porządnie podleję. W Anglii jak pada, to pada, a jak nie pada, to następuje rodzaj suszy. Mój trawnik już wygląda bardzo przysuszony i tutaj chciałam porządnie wzruszyć tą ziemię, może nie będę gadała, porządnie wzruszyć tą ziemię, żeby ją za chwilę podlać, żeby mieć na kolejne roślinki. Ziemia jest tutaj kompletnie wysuszona. Nawet ciężko się rapierką, słuchajcie, tutaj złachałam się. Jak to ja? Ciężko nawet rapierką się tutaj dostać do tej ziemi, także pozbieram teraz tylko szybciutko zielsko i zaraz to zleję wodą i znowu sobie tą rapierką troszeczkę powzruszam tej ziemi, jak ona się już porządnie namoczy. No, udało mi się wykopać korzonek bobu, także pokażę wam za chwileczkę te pęcherzyki azotowe. Staram się też te grudki takie wysuszonej ziemi w rękach rozdrobnić. I za chwilę muszę też przyjść z innym pojemnikiem, pozbierać kamienie. Dobrze, także do tego pojemnika będę ścinała teraz, zmniejszała po prostu powierzchnię tego mojego bobu. I gdzie jest ten mój korzonek? Co ja zrobiłam z korzeniem? A, jest. A więc to jest, słuchajcie, korzeń jednego z bobu i te właśnie białe takie jakby nalot, jakby takie grudki, to są pęcherzyki azotowe. Jak napełniam sobie ze zbiornika mojego konewkę z wodą, to przy okazji poprzycinam te gałązki. Naprawdę przydałby się, słuchajcie, deszcz w Anglii, bo zostało mi niecałe 300 litrów wody. Dobrze, na razie mi tej wody wystarczy. Muszę powiedzieć, że jedną z zalet
tego, że wykorzystaliśmy, słuchajcie, ten chodniczek, takie płytki chodnikowe z pokoju, kiedy mieliśmy remont, jest to, że nie rośnie mi tu zielsko. Mogę tu wysypać trawę do suszenia, żeby potem mieć na posypywanie, ściółkowanie moich grządek i jest łatwa w utrzymaniu. Także dopóki nie nastąpi porządny rozkład tego materiału, to na pewno będę to tutaj, słuchaj, trzymać. A tu przygotowałam sobie kilka rzeczy, bo chciałabym Wam opowiedzieć o Bobie, także zapraszam, jak będzie gotowy film B jak bób. No to cóż, kochani, jak już się zebrało ten bób, to trzeba się napić kawy. Szpaki pędzlują, karmnik. Wszystko z karmnika wyjadają, jak tylko mogą. Może mi ktoś powiedzieć, słuchajcie, że nie dokarmia się ptaków latem, ale ze względu na to, jeżeli widzieliście ostatni odcinek o tym, jak dostałam w prezencie od koleżanki takie próbki darmowe, mam ich mnóstwo i koleżanka powiedziała, że w jej firmie takich próbek naprawdę jest sporo co roku i jak będę potrzebowała, to mam tylko dać jej informację, że już mi się skończyło, aczkolwiek widzieliście na pewno, że tego mam mnóstwo. Jutro jadę do kolejnych znajomych też z całą torbą jedzenia dla ptaków, bo wiem, że dokarmiają, także też się podzielę. Dlatego dokarmiam te ptaki, a widzę, że mają chyba zapotrzebowanie, skoro przylatują tutaj i cały czas, słuchajcie, dojadają. Niestety robią też ogromny bałagan mi tutaj w kwiatach, ale nie szkodzi. Nie szkodzi. Wiem, że jak przylatują, dojadają, to widocznie potrzebują. No dobrze, kawka kawką, ale bób czeka. Także sobie, a nic sobie nie przyniosłam na łupiny. Trudno, odłożę na bok, a potem zgarnę. Już mi się nie chce wstawać. Mam takie wyzwanie z Howardem. Dzisiaj w ogrodzie, słuchajcie, chodzę z zegarkiem na ręku, ponieważ zrobiliśmy sobie takie wyzwanie z Howardem. Pierwsze to wyzwanie to jest, kto będzie miał więcej kroków przez 3 dni, a drugie wyzwanie to jest, kto osiągnie pierwszy 50 000 kroków. Także jeżeli potrzebujecie takiej motywacji, to myślę, że warto się postarać o taką aplikację, gdzie możecie się zapisać razem z znajomymi czy rodziną i sobie takie wyzwanie zrobić. Mnie to pomaga. Jeżeli chodzi o bób, staram się go zawsze wyłupać z tej łuski w rękawiczkach, pozostawia ślady takie, potem te ręce są takie klejące, ciężko do obmycia. I tak jak widzieliście, wykopałam już cały bób, oberwałam cały bób. On już większy nie urośnie, a teraz jest już ten okres, gdzie zaczną wchodzić w niego robaki, więc póki on jest taki świeżutki, młodziutki, najpyszniejszy, to go sobie wyłuskam. Tak jak wcześniej wspominałam, nie mam dużego zbioru w tym roku tego bobu. I tutaj przychodzą mi do głowy 2 powody, dla którego tego bobu aż tak dużo nie jest. Pierwszy to jest ten, że zawsze siałam bób na jesień, późną jesienią, listopad, grudzień,
W Anglii było dalej ciepło, więc mogłam sobie na to pozwolić i wtedy ten bób przez okres zimowy, przed takimi mrozkami, zimniejszym stanem pogodowym, mógł się rozwinąć, mógł podrosnąć, a on jest bardzo odporny na mróz. Bardzo. Oczywiście jak mieliśmy mrozy i mieliśmy... O, tu się już dostał robak. Jak mieliśmy mrozy, to bób był pod przykryciem. Na wiosnę to okrycie zdejmowałam i on sobie pięknie wstawał, taki silny, zdrowy bób. I tutaj od razu taki plusik, jak się wysadza bób na jesień, to nie zdąży do niego mszyca dojść tak bardzo, zaatakować i wtedy nie musimy się martwić, że nam te plony zmniejszy ta mszyca, że wyssie z tych roślin całą kwintesencję życia. I jest znacznie szybciej i było znacznie więcej. Druga przyczyna, dlaczego jego aż tak dużo nie ma, to mogło być to, że w Anglii przez bardzo długi okres czasu wiosny praktycznie nie mieliśmy, było cały czas zimno i było bardzo duża ilość deszczy. Wszystko rosło mi bardzo powolutku, praktycznie mogę powiedzieć, że tygodniami to wszystko stało w miejscu i nic nie rosło. I ten bób też tak rósł, bo rósł. Poza tym, jeżeli oglądaliście moje poprzednie filmy, to jak on był dosyć młodziutki, to kot się tam wylegiwał sąsiadów. Się zastanawiałam, dlaczego ten bób się tak pokłada tuż przy ziemi, a tu się okazało, że po prostu kot sobie znalazł legowisko w zacisznym zakątku mojego ogrodu. Także myślę, że drugą przyczyną dlaczego aż tak nie mam takich dużych zbiorów, to jest właśnie to, że było za zimno i za mokro. No nic, ale raz już zebrałam taką porządną porcję, a teraz zbieram drugą porcję. Zbieram plony mojej pracy. Bób nie jest jakiś strasznie wymagający, słuchajcie. Tą grządkę zasilałam obornikiem, sypałam też mączką rybią. Przekopywałam też z moim nieprzekompostowanym materiałem z kompostownika przydomowego. Także no, ziemia miała jakieś substancje odżywcze. Podlewałam go kilka razy, tylko jak już widziałam, że ziemia jest za sucha i to było w ostatnim czasie, bo od jakiegoś czasu już tutaj nie pada. Anglia, można powiedzieć, stoi na skale. Jak jest mokro, jak pada, to woda potrafi stać przez długi okres czasu i nie wsiąkać w ziemię. A jak jest już sucho, 2-3 tygodnie, to tej wody brakuje. Także tej wody brakuje, ona się nie zatrzymuje, bo nie ma gdzie, ona spływa pomiędzy skałami no i robi się susza. I tutaj myśmy wrócili 2 tygodnie prawie temu, słuchajcie, z urlopu. Nie, niecałe 2 tygodnie temu wróciliśmy z urlopu i zaraz po urlopie Howard ścinał trawę, jeszcze była zielona, a teraz jak patrzę na mój trawnik w tej części, to już mam tak połowę trawnika wysuszoną, nie podlewam trawnika, jeżeli ma być wysuszone, to będzie trudno, staram się oszczędzać wodę na warzywa i moje kwiaty. Uj. Że to już połowa taka, która jest zawsze na słońcu, jest już wysuszona, a z przodu domu, gdzie praktycznie cały czas jest słońce, cały dzień, to ona już jest cała wysuszona. Kawka.
No i tak sobie siedzimy i skubiemy. Powiedzcie, też lubicie bób? W jakiej postaci jecie bób? Bo mnie najbardziej smakuje tylko ugotowany, później z dodatkiem soli, a później tylko dodane masełko i jeszcze trochę soli po wierzchu. To jest dla mnie najpyszniejsza przekąska. Jakbym miała tego bobu nie wiadomo ile, to zrobiłabym taką sałatkę z bobu. Mojej świętej pamięci ciocia robiła taką sałatkę z bobu i najprostsza jaka może być, ale ona była przepyszna. Trzeba ugotować bób, usmażyć cebulkę z boczkiem, tak sporo, wymieszać z bobem i do tego dodać ogromną ilość, może być kolendra albo pietruszka, sól i pieprz do smaku, koniec. Na zimno, na ciepło, jak to lubi. Na zimno smakuje też wyśmienicie. Taki właśnie przepis mam po mojej cioci. Czasami robię, czasami jak mam dużo, to robię. Ale taki tylko z solą najbardziej mi smakuje jednak. No najszybciej do zrobienia, nie ma co się oszukiwać. Wstawiacie, wychodzicie z kuchni na jakiś czas, wracacie, już ugotowany bób. Nie uciekaj, za mało cię mamy. O, wiecie co zauważyłam? Bielinka. Na razie usiadł na porzeczy. Jakiej porzeczy? Na malinie. Dobrze, że okryłam moje kapusty. Widzieliście może na początku filmu, jak się zrywałam bób. Tam mam troszeczkę kapust, nie za dużo, i kalarepkę, i ja już to okryłam, także mam nadzieję, że ten bielinek się nie dostanie do mojej kapuchy. Ale już latają. Siedzi. Ciekaw jestem, co tam robi. Tak bym chciała, żeby chociaż popadało tak za 2 dni. Najlepiej jak będę w pracy. Żeby mi nie zgniło z ogrodu. Ale mi w plecy grzeje. Halo. I wiecie, co mi się najbardziej podoba? To, że ja mogę sobie wyjść do tego ogródka. Ja lubię ciszę, czyli... Oj, przepraszam. Ale mnie coś sędzi. Ja mogę sobie wyjść do ogródka bezpośrednio z domu podczas dnia wolnego, przy takiej pięknej pogodzie. Mogę sobie posiedzieć, jak się da, wypić kawkę, popatrzeć na te ptaki przylatujące, na te motyle latające, na mój mały ogródek, który już jest tak pięknie zazieleniony i już daje jakieś plony. To jest wspaniałe. Co człowiekowi więcej potrzeba do szczęścia? Są różni ludzie, oczywiście tacy, którzy nie mogą usiedzieć na miejscu, takie, które siedzenie w ogrodzie będzie na pewno nudziło, ale mam nadzieję, że wszyscy oglądający mój kanał są takimi maniakami ogrodowymi jak ja, czyli też mimo małej powierzchni ogrodowej, taką jak ja mam, staracie się, żeby było jak najwięcej z tego ogródka. Dobrze, ja tu gadam, a robota leży. A tu jeszcze bobu a bobu. To ja sobie to już dokończę. I zaproszę Was na tyły ogrodu pokazać Wam, co dalej z pozostałą moją grządką po wyczyszczeniu tego bobu. No i słuchajcie, można powiedzieć, że na tym kończy się przygoda z bobem. Zobaczmy, ile uzbierałam. No cóż, 878 gram bobu, czyli niecały kilogram. Biorąc pod uwagę to, że jeszcze wcześniej zbierałam około połowę tego, no to miałam z tej grządki na tyłach ogrodu, bez żadnych zbędnych, słuchajcie, zabiegów, tylko kilka razy podlane ostatnimi czasy, no jakieś 1,5 kilo bobu.
Jeżeli ta ziemia miałaby stać odłogiem, miałaby tam trawa rosnąć albo tylko kwiatki, których już też mam wystarczająco, to uważam, że to jest niezły zbiór na taki malutki ogródek. Także teraz chodźmy robić dalej w ogrodzie. A na grządkę po bobie, słuchajcie, trafią moje sadzonki dyni. Tutaj mam dynię z nasion. Ona jest taka już przysuszona, ale mam nadzieję, że odrośnie. Widzę, że się pojawiają kwiatki. I ta dynia to jest odmiana banana, polecana przez panią Monikę z kanału Ogród i Kuchnia Moniki. Także sobie tutaj wysadziłam dosyć późno i nie miałam miejsca wcześniej na tą dynię, ale korzenie są przepiękne. Ja sobie tutaj poobrywam te suche liście, mając nadzieję, że jeszcze coś z tego urośnie. O, tu jest chyba też kolejna sadzonka. Pierwsze nasiona mi nie wzeszły i siałam drugi raz, także dlatego one są może takie niewielkie, ale mam nadzieję, że do jesieni uda mi się tutaj coś uprawić. To już taka malutka ta sadzonka jest. A jedna jest zjedzona? Czyżby ślimaki to już ją spałaszowały? Dobrze, tu mam raz, dwa, trzy. I tu mam tą samą odmianę jeszcze dwie sadzonki. Nie chcę odrywać listków, bo są dosyć mocno przymocowane. Także tak, ślimaki, zobaczcie, tutaj jest taki śliski. Widać tutaj miejsce po ślimaku łażącym, także one się tutaj dobrały. Ja zamówiłam niebieskie granulki i mam nadzieję, że one przyjadą, bo w sklepie nie mogłam dostać, także mam nadzieję, że może dziś, może jutro będą i będę naokoło tej rośliny sypała. Także aż 5 sadzonek plus jakaś tutaj taki niedobitek obiedzony, a w tej doniczce to już kupna dynia, która też czekała cały czas i to jest dynia Butternut Squash, odmiana Metro F1, czyli nie powieli, słuchajcie, cech, jeżeli będę zbierała nasiona, ale i tak spróbuję. I tutaj mam tylko jedną roślinkę, bo nie wiem, jak będzie rosła. Tutaj się już pojawiają kwiaty, także czas na nie. Oprócz tego, żeby, tak jak widzieliście, podlałam tą grządkę, żeby móc ją jeszcze wzruszyć i móc się do niej dostać. I pod każdą roślinkę będę dosypywała też kompostu wymieszanego z ziemią ogrodową, żeby też dać im taką piękną przestrzeń do rośnięcia. Ale tutaj to jest jakiś plastik. Do widzenia. No i tak, mam 5 sadzonek. Nie wiem, jak długie te dynie urosną. Dlatego, ponieważ ta jest najładniejsza i potrzebuje słońca, dam ją na tą stronę, gdzie mam przykryte kapusty i kalarepki, bo mi się wydaje, że tu będzie najwięcej słońca i posadzę ją po środku. Tu mam jeszcze przycięte korzenie od bobu, także sobie tu zaraz wykopię, jak dam radę, dołek. Zobaczmy, czy mi się to zmieści. Jeszcze taka metoda widziałam i sobie ściągnęłam. Po prostu doniczkę wkładacie i patrzycie, czy wam się już ona mieści, czy nie mieści. Także u mnie jeszcze wystaje za dużo. Anglia kamieniem stoi. A? Kompostu i niech rośnie. O, też ma piękny system korzeniowy. Ją odwrócimy w tą stronę. Dynia też była porządnie podlana, żeby miała wilgotną tą bryłę. Tak. Też obsypiemy kompostem. Robię takie zagłębienie, żeby tutaj zaraz ją podlać. Tak.
To im powinno wystarczyć. No dobrze, to ja sobie wkopię. Oczywiście nie zapomnę o tym, żeby dać im kompostu i zaraz pokażę, jak wygląda. A to jest zbiór kamieni z grządki. Jeszcze są, ale to przy okazji. Jeszcze doleję im wody. No i mam nadzieję, że coś uda mi się zebrać na jesień. Także słuchajcie, moi kochani, tyle na dzisiaj. Dzisiaj powalczyliśmy z resztą bobu. Posadziliśmy dynie, niech rosną. Trzeba będzie je podlewać na pewno. I oby pogoda dopisała. To może moje truskawki też dojrzeją, bo są takie bladziutkie w tym momencie. Ale nie mam dużo. Codziennie po kilka zbieram i pałaszuję. Są pyszne. Polecam. Nawet w takim małym ogródku, słuchajcie, można mieć zbiory. Polecam serdecznie. A jeżeli podoba Wam się to, co robię, jeżeli macie ochotę na więcej, to zapraszam na mój kanał. Będzie mi miło, jeżeli zostawisz kciuka w górę, komentarz. Jeżeli macie jakieś pytania, masz jakieś pytania, to proszę w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. I zapraszam do subskrypcji kanału. Miłego dnia. Pa, pa!